Cześć, witam Was serdecznie. Ja nazywam się Bartek Tetłak i będę miał przyjemność otworzyć dla Was już 97. Talk for Devs. Dzisiejszy Talk for Devs będzie dotyczył testowania smart kontraktów w Ethereum. Jest to już trzeci temat, jest to już trzecie jakby spotkanie poświęcone blockchainowi. Jeżeli nie mieliście okazji wcześniej zapoznać się z materiałami, które nasz prelegent prowadził na naszym kanale, gorąco zachęcam do tego, żeby zajrzeć do naszej YouTube'owej playlisty, no i zapoznać się z tymi tematami, bo są naprawdę bardzo interesujące. Admu prowadzący, tak jak zapowiedział mi dzisiaj przed rozpoczęciem, dzisiejszy temat będzie klamrą, która będzie domykać serię tych trzech spotkań, tych trzech webinarów właśnie dotyczących blockchaina. Dzisiejszy temat to testowanie smart kontraktów w Ethereum. Tym razem zajmiemy się tematem, który nurtował wielu z Was w poprzednich edycjach, czyli jak testować smart kontrakty, czy jedynym sposobem jest właśnie ręczne klikanie, czy może istnieje jakaś możliwość, żeby napisać testy jednostkowe. I moim dzisiejszym gościem jest nie byle kto, jest Rafał Sokulski. Rafał Sokulski jest programistą z 10-letnim doświadczeniem, jest również naszym współpracownikiem w JLabs. Cześć Rafał. Cześć Bartek, cześć wszystkim. Z Rafałem się już troszkę znamy. Rafał nie dość, że jest programistą, który od 5 lat z nami współpracuje, a to również zdarza się, że gościnnie pojawia się na naszych eventach jako DJ i producent muzyczny. Także poza tą sferą zawodową ma bardzo ciekawe życie po pracy, do czego pewnie gdzieś tam w międzyczasie nawiążę. Ja nie przedłużając, Rafał, oddaję Ci głos i widzimy się na koniec prezentacji. Dzięki Bartek za słowa wstępu. Więc tak, tak jak dzisiaj już Bartek o tym wspominał na początku, będziemy dzisiaj spinać klamrą te wszystkie nasze spotkania, które mieliśmy do tej pory. To jest nasze trzecie spotkanie, także witam Was jeszcze raz bardzo serdecznie. Będziemy spinać klamrą cały proces tworzenia oprogramowania, bo do tej pory na pierwszym spotkaniu poruszyliśmy kwestię związaną z lokalnym środowiskiem blockchainowym, żeby mieć możliwość uruchamiać sobie nasze smart kontrakty lokalnie na Dockerze. Potem przeszliśmy do drugiego spotkania, gdzie porozmawialiśmy o integracji znanych nam narzędzi i frameworków z technologią właśnie blockchainową i z Ethereum. I tutaj akurat mam na myśli Spring Boota i Angulara. Spotkanie oczywiście też wiązało się z poszerzeniem horyzontów dla zarówno backendowej, jak i frontendowej części programistów, którzy mogą sobie w swoich architekturach zawierać właśnie tego blockchaina i śmiało go używać. A dzisiaj będziemy już tutaj rozmawiać właśnie o samym testowaniu tych smart kontraktów, dzięki czemu będziemy mogli zobaczyć, czy da się ten proces w jakikolwiek sposób zautomatyzować, czy musimy tylko polegać na naszych zdolnościach manualnych poprzez klikanie w IDE albo tudzież aplikacji i sprawdzać, czy po prostu to działa. Od razu wyprzedzę troszeczkę temat. Tak, oczywiście da się, ale w jaki sposób do tego wszystkiego przejdziemy troszeczkę później. Dla tych, którzy mnie nie znają, jestem senior full stack developerem i zarówno ambasadorem marki JLabs. Na co dzień pracuję w projekcie dla naszego niemieckiego klienta i w ramach tej współpracy również używamy blockchaina w naszej architekturze. Pod spodem jest on użyty jako baza danych, więc przechowujemy tam rzeczy związane z dokumentami, certyfikatami i innego typu cyfrowymi nośnikami, które są potrzebne do autoryzacji procesów przedsiębiorczych w niemieckim państwie. Do tego oprócz wspomnianego blockchaina używamy Java, Pythona,
Z frontendu no to mamy i Angulara i Reacta, także po dwóch stronach barykady. Docker, Ansible, Vagrant. Jeżeli chodzi o sferę CI/CD, no to SonarQube, Jenkins, wszystko opieramy sobie na naszych repozytoriach w Gicie. Tak jak wspomniałem, blockchain, no to Ethereum, korzystamy z różnorakich klientów do tego Ethereum, no i też jako baza taka wspomagająca te nasze procesy biznesowe, no to Postgres. I taka ciekawostka, od kwietnia 2023 jesteśmy open source, więc każdy z Was może sobie przejrzeć oczywiście te repozytoria i zobaczyć, jak to u nas funkcjonuje i wygląda. Jest tam nawet, o ile dobrze pamiętam, taki prosty startup zrobiony na zasadzie ściągacie sobie repozytoria i możecie uruchomić w ogóle całą architekturę u siebie i zobaczyć, jak to właśnie wszystko funkcjonuje. Czym dzisiaj będziemy się zajmować, to tak pokrótce wspomnimy sobie o tym, czym jest w ogóle smart contract. Przedstawię Wam sposób na manualne testowanie, czyli to, czego nie lubimy robić, czyli klikać sobie w aplikacji albo poprzez innego rodzaju narzędzia, po to, żeby zobaczyć, czy nasze smart kontrakty działają tak, jak chcemy. Czy da się zrobić inaczej? Oczywiście, że się da. Wspomniane tutaj narzędzia jak Hardhat, Mocha i Chai, więc generalnie będziemy rozmawiać o technikach automatyzujących ten proces, no i później przejdziemy sobie do kodu, żebyście mogli zobaczyć, jak to w praktyce wygląda. Więc tak, jeżeli by były jakieś pytania też na bieżąco, no to będę starał się oczywiście tutaj odpowiadać, bo mam też podgląd na czat, także co jakiś czas będę tam zerkał. Na razie są wiadomości powitalne, także cześć Blue Lion Job, Kasia i Bartek się też przywitał z Wami, także jeszcze raz cześć Bartek. Czym jest smart contract? Smart contract to jest nasz kod, który uruchamiamy sobie w architekturze blockchainowej, a konkretnie tutaj w naszym przypadku w Ethereum. Jest to jakby brama też do świata w ogóle blockchaina Ethereum, gdzie możemy korzystać z metod, które są wbudowane w zasoby tutaj Ethereum i możemy jakby z nich dowolnie korzystać, ale też możemy sobie implementować swoje własne tutaj funkcje, metody, które pozwalają nam na jakieś operacje w ramach naszej sieci blockchain. Te smart kontrakty mogą być stanowe, mogą być bezstanowe, co jak to potrzebuje do jakiegoś przypadku użycia. I oczywiście są uruchamiane na wirtualnej maszynie Ethereum. Tutaj zamieściłem taki prosty przykład takiego smart kontraktu, który przechowuje po prostu stan zmiennej message i mamy metodę, która pozwala nam na modyfikowanie tej zmiennej message oraz mamy też wbudowaną już w ten smart contract metodę do pobrania tej wartości. Tej metody jawnie w kodzie nie ma, bo taka ciekawostka, wszystko co w smart contractach napisanych w Solidity użyjemy w zmiennych jako public, to wtedy automatycznie nam Solidity generuje gettera do takiej zmiennej i żeby się dostać do takiego gettera, to wystarczy po prostu użyć nazwy tej zmiennej i wtedy możemy już pobierać wartość tej zmiennej. Właśnie wspomniane testowanie manualne. O co w tym tak naprawdę będzie chodziło? Już Wam mówię i pokazuję. Mamy tutaj takie proste narzędzie, które nazywa się Remix IDE. Mówię, że jest proste, dlatego że nic takiego wielkiego nie robi poza kompilowaniem, poza deployowaniem smart kontraktów na naszych sieciach Ethereum. No i można też ewentualnie sobie zdebugować. Jest wersja dostępna na Linuxa, Maca, na Windowsa, jest też dostępna wersja w przeglądarce, także co komu pasuje, to jak najbardziej może skorzystać z dostępnych opcji. Kiedyś to była taka dosyć raczkująca aplikacja, nie działała ona zbyt dobrze, bardzo często się zawieszała, ale na szczęście ciągle deweloperzy
pracują nad tym i poprawiają, żeby chodziła jak trzeba i pozwala nam to właśnie na w jakiś sposób skontrolowanie, czy nasze smart kontrakty działają dobrze, bo możemy sobie po prostu klikać, korzystać z metod, z innego API, które udostępnia nam smart kontrakt, który napisaliśmy. I w jaki sposób to zrobić? Jeszcze zanim do tego przejdziemy, to ja u siebie na Dockerze mam uruchomiony kontener z Ganashem. W jaki sposób się to robi, to już ci, którzy byli na poprzednich 2 spotkaniach, to doskonale wiedzą, ale dla tych, którzy są nowi, to tak tylko pokrótce wspomnę. Mamy Docker file'a, w którym sobie budujemy obraz związany właśnie z naszym lokalnym blockchainem i kopiujemy sobie potrzebne zasoby, które mamy w naszym package.jsonie razem z dependency i pozwalamy dzięki temu na zadziałanie Ganasha, dlatego że Ganash jest właśnie w oparciu o technologię JS-ową i TypeScriptową. Uruchamiamy sobie naszego Ganasha jako lokalnego blockchaina. Możemy sobie zdefiniować tutaj mnemonika i dzięki temu za każdym razem dostaniemy te same adresy, nawet jeżeli wyłączymy sobie kontener albo zbudujemy obraz na nowo, bo coś tam zmienimy w naszej konfiguracji, to za każdym razem dostaniemy te same adresy kont, które Ganash nam oferuje. Tych kont jest 10 i możemy sobie z tych kont w ramach naszego developmentu korzystać i używać ich właśnie po to, żeby przeprowadzać interakcje z Ethereum. Co jest jeszcze ważne, to to, że mamy na tych kontach oczywiście już jakieś środki, które nie mają fizycznej takiej wartości, tak jak byśmy byli w publicznej sieci blockchain, w publicznej sieci Ethereum. Te Ethersy, które się znajdują na tych kontach, są fejkowe, więc niestety nie możemy ich użyć, a szkoda, bo jest ich całkiem sporo, bo po 100 na każde konto. Także takiego Dockerfile'a sobie tworzymy, uruchamiamy oczywiście proces tworzenia obrazu, no i cała sieć blockchainowa, ta lokalna już jest postawiona i z nią będziemy przeprowadzać interakcje. Jeżeli chodzi o port, który tutaj mam udostępniony, to jest standardowy port z Ganasha, czyli 8545. Ja sobie to zmapowałem u siebie lokalnie na 28545, bo już tych sieci jakby lokalnych mam troszeczkę zbudowanych, więc musiałem troszeczkę tę adresację sobie przemapować. I tak jak widzicie, w Hardhacie, bo projekt jest oparty oczywiście o Hardhata, tak jak przy 2 naszych poprzednich spotkaniach, opieramy sobie właśnie to konfigurację Hardhata i tak jak widzicie, mamy zdefiniowaną sieć Ganash, która łączy się właśnie z tą naszą siecią na Dockerze, którą wcześniej sobie tworzymy. Część nowych osób zada sobie to pytanie, dlaczego jest tutaj jakiś taki dziwny klucz prywatny naszego jakiegoś konta. Skąd to się bierze? Bierze się to stąd, że jeżeli budujemy sobie Ganasha, stawiamy sobie Ganasha, to jest spodziewany output, który dostaniemy po udanym procesie zbudowania tej naszej sieci lokalnej blockchain. Czyli mamy dostępną adresację kont, z których możemy korzystać w ramach naszej testowej sieci blockchain oraz ich klucze prywatne. Dzięki temu, że mamy dostęp do tych informacji, bo to jest output z Ganasha po zbudowaniu kontenera, no to możemy z tego jak najbardziej korzystać i właśnie to, co tutaj mamy jako pierwszy adres, to został użyty przeze mnie właśnie tutaj też jako konto, którym będę się łączył z Hardhatem, będę się łączył poprzez Hardhata ze swoją siecią blockchain. I to jest jakby tyle, jeżeli chodzi o to, co tyczy się Ganasha. Druga sieć
Druga sieć Hard Hat to jest taka, można powiedzieć, domyślna sieć, którą Hard Hat sobie tworzy na potrzeby uruchamiania testów, więc to jest do późniejszej części nam potrzebne. Jeżeli chodzi tylko o takie wprowadzenie w ogóle, gdzie będziemy testować, no to właśnie pokazałem to lokalne środowisko blockchainowe w oparciu o Ganasha i że jest to sprzęgnięte z Hard Hatem. Tak tylko szybko rzucę okiem, czy są jakieś pytania, ale na razie nie ma nic. Kolega się pyta, albo koleżanka, czy można dać większą rozdzielczość na IDE. Mogę spróbować dać jeszcze powiększenie. Jeżeli by Wam to pomogło, to by było super. Mam nadzieję, że teraz jest jeszcze lepiej. Także jak coś, to proszę tylko krótki feedback z Waszej strony. Dobra. Jeżeli chodzi o to, co będziemy chcieli teraz zrobić, to otworzyć sobie nasz smart contract, który generalnie wygląda w następujący sposób. Jest to smart contract przechowujący kolekcję użytkowników, jakichś tam userów, których chcemy mieć u siebie w jakiejś bazie danych i przechowujemy sobie jakieś tam elementy związane z tymi userami, czyli jakieś imię, nazwisko. Tutaj adres, to zaraz wspomnę o co chodzi właśnie z tym adresem. 200 będzie idealnie, no to jakby przejdę do IntelliJ'a, to wtedy zwiększę. Mam nadzieję, że jeżeli chodzi o Remixa, to jest tutaj OK, także jak coś, to też możesz dać znać. I wiek tego naszego usera. Przechowujemy sobie tę naszą kolekcję z userami. Mamy też tutaj liczbę tych userów, których mamy sobie zarejestrowanych u siebie jakby w naszym smart kontrakcie. Są jakieś eventy, które są wysyłane na odpowiednie operacje typu stworzenie usera, zmodyfikowanie albo usunięcie. Także to są eventy, które właśnie w tych funkcjach będą wywoływane. One będą również na przykład mogły być przez nas sprawdzone w trakcie testowania automatycznego, ale to jeszcze nie o tym teraz mowa. W jaki sposób my możemy w ogóle w tym momencie lokalnie sobie przetestować ten nasz smart contract w sposób manualny? Jeżeli chodzi o nasze Remix IDE, no to musimy najpierw ten smart contract skompilować, żeby w ogóle móc na nim operować, bo on jest w tym momencie w Solidity, a trzeba go skompilować do postaci JSON-owej, którą będziemy sobie mogli później zdeployować właśnie na naszym blockchainie. W jaki sposób to zrobimy? Musimy najpierw oczywiście skonfigurować sieć w naszym Remixie, żeby wiedzieć, że chcemy się łączyć do naszej prywatnej sieci. To się już nam udało. Tutaj już widzicie troszkę mniej tych ethersów na koncie, dlatego że jeszcze w ramach testowania, czy wszystko działa tak jak trzeba, no to używałem tego, powiedzmy, konta do tych właśnie testów. Ale teraz przełączmy się na przykład na trzecie konto, bo też możemy sobie z niego skorzystać. I teraz zdeployujmy. OK. Powiedział mi, że w tym momencie nie mogę, bo jest out of gas, więc jest problem na sieci blockchain z gazem. Jeżeli się powtórzy jeszcze raz, spróbuję tego naszego konta pierwszego, OK. Nie jest kompatybilny, OK, dobra. Czyli kwestia jest chyba też wersji, dobra, spróbujmy w ten sposób. Jest skompilowane, bo chodziło o różnicę jakby w wersji Solidity, widocznie coś było pozmieniane pomiędzy tymi wersjami i dlatego
Dlatego się nie można było dobić do Ganasha, bo jakby poprzednia wersja była troszeczkę starsza i na przykład coś się pozmieniało w API języka i dlatego były komplikacje pomiędzy tym, co mamy na Ganashu i co jest dopuszczalne z Solidity, a tym, co mamy pomiędzy naszym remixem, a właśnie Ganashem. Dobra, udało się. Smart contract został zdeployowany, więc mamy tutaj informację w logach, że ten smart contract powstał. I teraz, tak jak widzicie, jest hash transakcji, blok, numer bloku, tutaj jest hash bloku, z jakiego konta ten nasz smart contract został zdeployowany. I tak jak widzicie, tutaj dostaliśmy adres tego smart contractu i on się przy okazji tutaj też pojawił po lewej stronie, jeżeli chodzi o zdeployowane smart contracty. To jest gaz, który został zużyty i w sumie w tych logach nie mamy już tutaj nic ciekawego. Ja sobie je wyczyszczę i teraz, tak jak widzicie, mamy tutaj możliwość interakcji z naszym smart contractem, te wszystkie przyciski będziemy mogli używać do tego, żeby właśnie robić tą manualną integrację ze smart contractem. Użyjmy sobie na pierwszy moment metody, która zwraca nam ilość zarejestrowanych użytkowników. Tak jak widzicie, nawet tutaj pod spodem pojawiło się, że w tym momencie użytkowników jest całe 0 na naszej sieci. Jeżeli będziemy chcieli sobie pobrać detale z naszego konta użytkownika, bo metoda getDetails, jak sobie zobaczymy metodę, co ona zwraca, ona sprawdza najpierw, czy dany użytkownik po adresie, który my posiadamy konta, czy w ogóle istnieje w strukturach przechowywanych w blockchainie, w smart kontrakcie. Jeżeli istnieje, no to wtedy sobie zwracamy wszystkie dane, cały obiekt user ze wszystkimi parametrami i wtedy to dostajemy. Ale my dostaliśmy output, że sorry, ale taki user nie istnieje. Tak jak widzicie, jest tutaj nawet w komentarzu. To jest dokładnie to samo. User doesn't exist. To jest dokładnie to samo, co mamy tutaj w tym elemencie sprawdzającym nasz smart contract, czyli w require. Dobra, to zarejestrujmy sobie kogoś. Zarejestrujemy sobie użytkownika Rafał Sokulski, lat 18. I tak jak widzicie, interakcja ze smart contractem przebiegła tutaj w tym momencie prawidłowo. Został dodany ten user do struktur. Transakcja przeszła pomyślnie. Ilość gazu, z jakiego konta, do jakiego adresu strzelaliśmy, czyli tutaj mam na myśli właśnie nasz smart contract. I teraz zobaczmy, czy faktycznie taki user w ogóle istnieje. Coś nam już zwróciło, że ten user, jakiś user zaczął istnieć w naszych strukturach. Jest już licznik ustawiony na 1, a teraz spróbujmy sobie pobrać dane dotyczące tego usera, czyli po naszym adresie, na którym jesteśmy podpięci, bo jeżeli na przykład zmienię konto w tym momencie, no to już będę jakby innym adresem, będę chciał pobrać o sobie dane i dostanę, że taki użytkownik nie istnieje, więc tak jak widzicie, faktycznie proces rejestracji przebiegł pomyślnie i możemy zobaczyć, co dostaliśmy. Dostaliśmy zwrotkę w postaci właśnie tego obiektu i mamy wszystkie dane, czyli imię Rafał, nazwisko Sokulski, adres tutaj naszego konta, no i wiek 18, także wszystko jest ok. Spróbujmy sobie na przykład zmodyfikować, zróbmy Rafał i załóżmy wiek 30. Też tutaj udało się nam to zmodyfikować. Jak zobaczymy sobie w detale, decoded input, przepraszam, to jest właśnie to, co my tutaj wpisywaliśmy i tutaj mamy w logach wszystko to, co powinno być zawarte, czyli skąd, jaki event, jakie argumenty. I teraz możemy sobie jeszcze raz pobrać o sobie dane. Znowu jest obiekt i tak jak widzicie jest Rafał, wiek 30, czyli
działa jak powinno. Ale użytkowników dalej jest tylko jeden. Więc wszystko jest w porządku. Możemy sobie jeszcze zrobić jedną rzecz, mianowicie wyrejestrować się w ogóle z tego systemu. Tylko muszę sobie pobrać, skopiować konto, w sensie adres tego konta. To jest adres pierwszy i modify to nie, unregister. Transakcja przeszła. Czy zostaliśmy wyrejestrowani? Tak. Użytkowników jest 0. Jeżeli będziemy chcieli pobrać sobie teraz o sobie dane, to dostajemy w logach użytkownik nie istnieje. I to jest jakby wszystko, co tyczy się manualnego testowania z tych smart kontraktów przez nas poprzez Remix IDE i dzięki temu możemy sobie właśnie w ten sposób sprawdzać, co jest ok na początku, ale generalnie nie zalecałbym tego na cały proces developmentu. Czy da się inaczej, moi drodzy? Da się inaczej. Na szczęście mamy do tego narzędzia. Są to narzędzia, które frontendowcy mogą znać, ponieważ będziemy mówić trochę o Mocha i Chai. Także Mocha i Chai to taki, powiedzmy, odpowiednik, jak mamy Karmę i Jasmine, które są podpięte do Angulara. Więc generalnie są to fajne narzędzia pozwalające nam pisać testy w TypeScriptie albo JavaScriptie, jak wolimy. I generalnie możemy sobie też robić tutaj integrację z naszą siecią blockchainową, tą lokalną, poprzez właśnie Hardhata. Więc jakby kombine złożony z tych 3 elementów pozwoli nam na to, żeby te testy pisać jednostkowe i potem je uruchamiać sobie po naszej stronie, na naszym środowisku, również oczywiście na Jenkinsie i tak dalej, więc generalnie cały proces, ten, który znamy, jeżeli chodzi o tworzenie oprogramowania, jest zachowany i robiony zgodnie ze sztuką. Czy warto tego używać? Jak najbardziej. Ja mam z tym styczność na co dzień w pracy i też akurat mimo tego, że zajmuję się backendową częścią, to też czasami coś do smart kontraktu trzeba dopisać, jakiś test i wtedy z tego wszystkiego jak najbardziej korzystam, więc generalnie to, co teraz zobaczycie, to też jest związane z dobrymi praktykami i czymś, co się faktycznie używa na co dzień w developmencie. Więc możemy przejść do kodu i zobaczycie na własne oczy, jak takie testy właśnie tworzyć i jak to wygląda w praktyce. Więc już o konfiguracji tutaj Hardhata powiedziałem, Dockerfile'a sobie też przejrzeliśmy. I teraz tylko krótko o strukturze tego naszego projektu. To jest ten smart contract, który był pokazywany też w Remixie, gdzie robiliśmy sobie integrację tą manualną. Jeżeli chodzi o to, co tutaj będziemy teraz robić z tym smart contractem, to zrobimy sobie deployment jeszcze raz na nowo, ale tym razem nie poprzez Remix IDE, tylko już zrobimy to poprzez Hardhata, skorzystamy po prostu z dostępnych narzędzi, które nam Hardhat tutaj daje. Ja sobie wyczyszczę ekran i zrobimy pierwsze co, to kompilację tego naszego smart kontraktu. OK, czyli my tutaj używamy już komendy, którą znacie też z poprzednich spotkań, ci, którzy byli ze mną na 2 poprzednich spotkaniach, czyli kompilację poprzez właśnie Hardhata. Oczywiście ten Hardhat jest w zależnościach naszego projektu, ale to już o zależnościach to nie będziemy teraz rozmawiać, bo to jest jakby powielenie tego, co już też na naszych wcześniejszych spotkaniach było.
Tak jak widzicie różnicę, nasz Hardhat stworzył nam kilka dodatkowych katalogów. To, co nas interesuje, to jest w tym momencie type chain types, bo dzięki temu będziemy mogli używać obiektów Solidity jak klasycznych obiektów javascriptowych, bądź też TypeScriptowych, także to nam się przyda przy użyciu właśnie Mocha i Chai. W artefaktach to jest tylko, jakby pokażę tym, którzy jeszcze o tym nie wiedzą, to jest forma naszego smart kontraktu w tej postaci, którą blockchain przetwarza, czyli w postaci JSON-owej. Tak wygląda mniej więcej taki obiekt skompilowany. Mamy na przykład tutaj event zdefiniowany, który jest w przypadku, kiedy usuwamy użytkownika z naszych struktur, z naszego stanu z smart kontraktu. I też pozostałe wszystkie funkcjonalności, które smart contract zawiera, no to tutaj wszystko tutaj się znajduje w tym pliku JSON-owym. W jaki sposób zrobimy deployment tego smart kontraktu? Tak jak widzicie, tutaj napisałem prosty skrypcik, który pozwoli nam zdeployować ten smart contract poprzez Hardhata na naszym Ganashu, więc zróbmy to. npx hardhat run i teraz ścieżka do naszego skryptu i użyjmy sieci, którą chcemy z Hardhata, a mianowicie skąd ta nazwa Ganache? Tak jak widzicie, mamy tutaj dwie sieci zdefiniowane. Jedna to jest Hardhat, o której wspominałem, że to jest na potrzeby uruchamiania testów, bo można testy uruchamiać na sieci, którą my sobie tutaj zapodamy i może to być nasz lokalny Ganache, może to być oczywiście też gdzie indziej na zasadzie jakiegoś serwera, albo też możemy skorzystać z jakiejś testowej, publicznej sieci. A Hardhat jeszcze udostępnia nam możliwość poprzez zrobienie swojej wewnętrznej sieci blockchainowej, którą tworzy w momencie, kiedy uruchamiamy testy i wtedy te testy mogą działać właśnie na tej wbudowanej sieci. Przechodzą one, czy trwają one dosyć krótko, ponieważ to wszystko się odbywa na naszej maszynie i przy użyciu RAM-u, więc dostęp do pamięci RAM jest bardzo, bardzo krótki i ta pamięć jest szybka, więc różnica między korzystaniem na przykład z Ganasha a z Hardhata, no to już są też pokaźne różnice czasowe, bo dzięki temu no, możemy dużo szybciej sobie uruchamiać te testy, ale też warto sprawdzić na Ganashu, dlatego że Ganache chyba najlepiej oddaje takie realne środowisko związane z Ethereum, więc generalnie warto też uruchamiać takie testy faktycznie na takiej sieci, którą sobie stawiamy na Dockerze i żeby zobaczyć, jak to działa w praktyce, tym bardziej, że Ganasha możemy sobie konfigurować na różne sposoby, tak żeby jak najlepiej odzwierciedlał środowisko produkcyjne, na którym będziemy uruchamiać nasze smart kontrakty. Dobra, zdeployujmy sobie ten nasz smart kontrakt. W odpowiedzi powinniśmy dostać console loga z adresem tego smart kontraktu, który nam się uda zdeployować. Przynajmniej mam taką nadzieję, że się uda. Czekamy. Jest. Dobra, mamy tutaj adres naszego smart kontraktu, z którym będziemy się ewentualnie w naszych testach integrować, bądź też możemy to porzucić. Możemy oczywiście w naszych testach korzystać ze smart kontraktu, który powstanie na rzecz właśnie tych testów, po to, żeby jakby nie ingerować w to, co na przykład sobie testujemy manualnie i chcemy mieć jakąś pewną taką hermetyzację, to możemy zrobić kilka instancji tego samego smart kontraktu i każda instancja, każdy adres będzie służył nam do czego innego. Więc tutaj jak dowolnie chcemy, możemy to wykorzystać.
ale to jest jakby pokazany też dla Was drugi sposób na deployment, także tutaj poprzez skrypt, który Hardhat nam uruchamia. Mamy też folder z testami. To jest domyślna struktura takiego typowego hardhatowego projektu, czyli w Contracts trzymamy kontrakty, a w katalogu test trzymamy wszystkie nasze testy. W tym momencie tutaj jest pusto i my postaramy się troszeczkę to zapełnić, tak żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda właśnie w praktyce. Więc piszemy sobie typowy kod, tak jakbyśmy pisali każde inne testy do frontendowego kodu. Załóżmy, że nazwiemy sobie to po prostu jako user details tests i teraz będziemy już tutaj mieli w środku całe nasze mięsko, które chcemy mieć. Więc najpierw stwórzmy sobie instancję naszego smart kontraktu i teraz co to jest w ogóle user details? Tak jak widzicie, Hardhat nam zrobił kompilację smart kontraktu i przy okazji powstał katalog type chain types. Jeżeli wejdziemy sobie tutaj do środka, no to mamy tutaj user details i on sobie stworzył na bazie naszego smart kontraktu taki interfejs, dzięki któremu my będziemy mogli w sposób prosty poprzez TypeScript korzystać, integrować się z tym naszym smart kontraktem i tutaj, tak jak widzicie, nawet wszystkie rzeczy, które są w tym smart kontrakcie, to również są w tym naszym interfejsie, także Hardhat za nas zrobił bardzo fajną rzecz, dzięki czemu nam po prostu będzie dużo łatwiej ten kod pisać. Co potrzebujemy jeszcze zrobić przed naszym testowaniem? Fajnie by było, jakby nam za nas oczywiście Mocha zrobił po prostu deployment smart kontraktu, tak żebyśmy mogli na nim bazować w ramach naszych testów i teraz skorzystamy sobie, zaimportujemy to, tylko w ten sposób from Hardhat. OK. To jest obiekt, który pozwala nam na integrację Hardhata właśnie z TypeScriptem i będziemy mogli dzięki temu skorzystać z metody, która pozwala nam zdeployować smart contract. I teraz musimy podać jako parametr tej metody nazwę naszego smart kontraktu, które znajduje się w katalogu contracts, czyli dokładnie ta nazwa user details, to tak samo musi tutaj być. Jeżeli wpiszemy jakąś inną nazwę, no to wyskoczy nam błąd przy uruchamianiu takich testów, że no nie ma niestety nie ma takiego smart kontraktu o tej nazwie, więc coś jest nie tak. I teraz co będziemy chcieli zrobić? Będziemy chcieli zrobić deployment takiego smart kontraktu przed sprawdzeniem na przykład ilości użytkowników, więc to już mamy w tej sekcji before, a teraz sprawdzimy sobie, czy faktycznie po deploymencie takiego smart kontraktu mamy 0 użytkowników. Jeszcze tylko dodam tutaj asynka po to, żeby móc w ciele tej metody testującej używać awaita, który będzie nam do tego potrzebny. I teraz mamy asercję expecta i tego expecta sobie zaimportujemy z chai, bo Mocha to będzie środowisko uruchomieniowe tych testów, a chai to są typowe asercje właśnie pod sprawdzanie naszego kodu, czy to, co oczekujemy, że będzie jako rezultat testu i czy faktycznie tak jest. I teraz możemy sobie skorzystać z tego naszego interfejsu, możemy wykorzystać metodę registered users i możemy teraz w tym momencie sprawdzić, czy equal
czy faktycznie będzie tych zarejestrowanych użytkowników 0. I teraz tak, mamy już testy napisane, chcemy to uruchomić. No to jest prosta na to komenda npx hard hat test, startujemy i w tym momencie hard hat nam leci z tym testem i tak jak widzicie, test przeszedł, został uruchomiony tutaj na środowisku tym defaultowym dla hard hata, bo nie pokazaliśmy mu w komendzie testującej, jakiej ma użyć tutaj sieci, więc dzięki temu on sobie uruchomił w ramie po prostu tę lokalną sieć na potrzeby właśnie testowania, żeby pokazać Wam, że wszystko się odbywa oczywiście na żywo, że nic nie jest spreparowane, to wprowadzimy wartość 3 i on nam pokazuje oczywiście w asercjach, że sorry, ale to nie jest ta wartość, która powinna być. Tutaj akurat Piotrek zadał pytanie, czy z takim podejściem TDD jest w ogóle możliwe. Już Ci mówię, Piotrek. Można by było to zrobić jako TDD, jak najbardziej, tylko musielibyśmy właśnie korzystać z tej sieci, która jest poprzez hard hata nam udostępniana właśnie w ramie i tworzona na potrzeby uruchomienia takich testów, bo jeżeli byśmy chcieli skorzystać z jakiegoś konkretnego adresu smart kontraktu, no to tutaj już by było gorzej, bo musielibyśmy za każdym razem przy zmianach robionych w smart kontrakcie tworzyć nową instancję, później brać adres tego smart kontraktu i w momencie, w którym byśmy dokonali kolejnej zmiany, to znowu proces powtórzyć, czyli tworzyć, znaczy deployować smart contract na naszej sieci, brać ten adres, dawać ten adres do testów i dopiero wtedy ewentualnie uruchamiać testy. Także da się to zrobić, ale właśnie w użyciu o tę sieć, którą Hardcat sobie tworzy w ramach swojego procesu uruchomieniowego tych testów. Więc tak, da się, ale właśnie tylko i wyłącznie w oparciu o tę defaultową sieć. Dobra, może napiszmy sobie jeszcze jeden test jakiś dla przykładu. Zobaczmy, co tam w ogóle mieliśmy w kodzie. Dobra. Spróbujmy sobie pobrać dane użytkownika, którego po prostu nie ma. Czyli powinniśmy dostać odrzucenie próby wykonania tej metody ze względu na to, że jeżeli weźmiemy sobie get details, no to jest sprawdzenie, czy dany użytkownik istnieje. My na razie nie tworzyliśmy żadnego użytkownika, więc powinniśmy dostać eventa, że taki użytkownik po prostu nie istnieje, więc sprawdźmy sobie, czy to nam zadziała tak jak chcemy i czy tak jak oczekujemy w ogóle. Więc mamy tutaj metodę, tutaj async, ok, i teraz spróbujmy tak, expect i teraz interakcja z naszym smart kontraktem, że chcemy pobrać details i teraz oczekujemy, że jeżeli pobierzemy sobie te nasze szczegóły, jeżeli chodzi o tego użytkownika, którym jesteśmy, czyli mam na myśli teraz ten klucz prywatny, ok, to oczekujemy, że takiego użytkownika po prostu jeszcze nie ma, więc API Chai nam udostępnia taką metodkę rejected with i teraz musimy podać dokładną wiadomość, którą powinniśmy otrzymać, czyli mam na myśli tutaj teraz właśnie to, że user doesn't exist i możemy sobie faktycznie jeszcze sprawdzić, czy po wywołaniu takiej metody magicznie się ktoś nie dodał do naszego smart kontraktu.
Teraz spróbujmy sobie to uruchomić. OK. Pokazało, że przeszło. A teraz spróbujmy zmienić sobie tutaj wiadomość i zobaczymy, co będzie. OK, też mówi, że przeszło, a nie powinno, więc coś tutaj jest nie tak w tym naszym kodzie. OK, ta asercja jest pomijana, dlatego że zanim dojdzie do odpowiedzi ze strony blockchaina, to on już leci dalej z wywołaniem, bo tak jest niestety w JavaScriptie, więc spróbujmy teraz z awaitem tutaj. I jest faktycznie, zobaczcie, że oczekiwaliśmy innej wiadomości, a dostaliśmy zupełnie co innego, więc teraz OK, wszystko się zgadza z naszym kodem. Uruchamiamy testy jeszcze raz i gra. Teraz już gra. Więc teraz jest ten kod w porządku. Dobra, a teraz spróbujmy te testy uruchomić na naszej sieci Ganache. I teraz, żeby zobaczyć, że to się wszystko odbywa faktycznie na żywo, to ja te testy uruchomię i zobaczmy, tu powinny lecieć transakcje. Dobra, poleciały dwie transakcje. Tak, poleciały dwie transakcje. I teraz, tak jak widzicie, już tutaj czas wywołania, na przykład tutaj Hardhat już pokazał, że no, wywołanie tej metody już kosztowało nas 57 milisekund i to jest już czas, gdzie można się zastanowić, czy na przykład kod jest optymalny, albo czy to są tylko i wyłącznie ograniczenia na przykład sieci, jeżeli chodzi o łącze internetowe, więc generalnie, bo od tego też blockchain niestety jest zależny, więc generalnie to jeszcze o niczym złym nie świadczy z naszej strony, ale wtedy możemy się faktycznie przyjrzeć, co jest OK, a co nie. I jakby nie będziemy testować, wiadomo, całego smart kontraktu, bo to nie chodzi o to, żeby go pokryć w 100%, tylko jakby pokazać metodykę działania. Przepraszam. I teraz ostatnim etapem, co nas by interesowało, to jest to, czy możemy zmierzyć sobie pokrycie kodu. Oczywiście, że możemy. Uruchamiamy sobie Hardhata z metodą coverage i tak jak widzicie, dostajemy metryki. Oczywiście on nam wskazuje, ile procent zostało pokryte, ale żeby nie było, że to tylko tak sucho w terminalu, mamy również wygenerowany tutaj elegancki raport, który sobie w tym momencie otworzymy i ja Wam go pokażę. OK. I tak jak widzicie, mamy nasze smart kontrakty, mamy ten nasz smart kontrakt i jest dokładnie pokazane, że tutaj próbowaliśmy przejść tego, można powiedzieć, ifa w cudzysłowie, ale niestety nie udało się, no bo próbowaliśmy się dostać do informacji o użytkowniku, którego po prostu nie ma. I wygląda to bardzo znajomo dla frontendowców, na zasadzie, że tutaj się korzysta z raportów z Istanbula, więc wszystko co znamy, lubimy i używamy na co dzień, więc nie ma tutaj nic nowego. I dokładnie właśnie tak się korzysta z tych narzędzi. Jeżeli chodzi o praktykę, no to właśnie u nas dokładnie tak samo to wygląda w projekcie, że te testy są też napisane właśnie przy użyciu Hardhata. Kiedyś jeszcze się używało Truffla, ale już ta technologia zaczęła być troszeczkę przestarzała. Zaczęliśmy już wtedy migrować na Hardhata z 1,5 roku temu. No i teraz właśnie dokładnie w taki sam sposób na co dzień z naszym blockchainem współpracuję.
To jeżeli chodzi o linka, to oczywiście tutaj jest link przepraszam, to jest link do GitHuba, także ja oczywiście zaraz go też skopiuję i ewentualnie rozpropaguję do Bartka. Kto będzie chciał oczywiście zajrzeć, no to też oczywiście może wrócić do nagrania. I na moim GitHubie akurat będzie całe repozytorium, także można sobie pobrać, potestować i zobaczyć u siebie, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o to, co ja miałem Wam do przekazania i do powiedzenia, to jest tyle z mojej strony pod kątem technicznym. Trochę było nawiązań do muzyki, jak Bartek mówił, bo tutaj remix korzystaliśmy. Także tak, też tworzyłem muzycznie remiksy swego czasu i nawet na co dzień w pracy się nie uwolnię od tego, no bo też remiksa gdzieś tam czasami poklikam manualnie, więc wszystko jakby muzyka i IT się łączą, bo kreatywność to podstawa. Także dzięki wielkie za uwagę. Jeżeli ktoś ma jakieś jeszcze pytania, to śmiało piszcie, także staram się na te pytania odpowiedzieć. Dzięki bardzo, Rafał, za bardzo ciekawą prezentację. Tak jak Rafał wspomniał, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to śmiało zadawajcie na czacie, póki jeszcze tutaj Rafała mamy na żywo. Ja w międzyczasie gorąco Was zachęcam do tego, żeby zaobserwować nas na LinkedInie, Facebooku, na Instagramie. Tutaj Kasia wrzuciła Wam linki na czacie, jeżeli macie ochotę zaobserwować, być na bieżąco z rzeczami, z materiałami, które publikujemy, z wydarzeniami, na których jesteśmy, to zachęcam do tego, żeby nas śledzić. Z ciekawostek, jeżeli chodzi o nasze wydarzenie, naszego Talk for Devsa, powoli dochodzimy już tutaj do takiego etapu, że w naszym biurze krakowskim niedługo będziemy otwierać salkę meetupową, dlatego będziemy Was również zapraszać do tego, żeby uczestniczyć w tym wydarzeniu stacjonarnie w Krakowie, ale wkrótce o tym będzie więcej info. Ci, którzy nie są z Krakowa, jak najbardziej nadal myślę, że będą mogli uczestniczyć w wydarzeniu online. Patrzę jeszcze na czat, zerkam, nie widzę, żeby się tutaj nic nowego pojawiło. Wydaje mi się, Rafał, że wyczerpałeś dosyć mocno temat. Cieszę się bardzo, jeżeli tak faktycznie było. Dzięki jeszcze raz za Twoją wiedzę, za to, że się z nami podzieliłeś również tutaj jakby swoją pasją. No i co, do zobaczenia w pracy i do zobaczenia na innych wystąpieniach, mam nadzieję. Dzięki wielkie, trzymajcie się ciepło, również pozdrawiam, no i do zobaczenia.